Siemanko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie. Jest to drugi materiał dzisiaj dotyczący dodatku Beans and Alpacas. We wcześniejszym materiale wspominałem o tym, że wreszcie możemy potwierdzić banany, rzecz co do której większość z was była przekonana, że te banany będą w tym dodatku, tak? Kwestia była tego typu, żeby Giant wreszcie to potwierdził. A jak potwierdził, to moim zdaniem zrobiło się bardzo ciekawie, ponieważ te banany okazują się z mojej perspektywy dosyć ciekawą uprawą. Mamy tutaj elementy planowania plantacji w taki sposób, aby ułatwić sobie zbiór. Zbiór jest bardzo ciekawy, bo oczywiście nie wykorzystujemy do tego żadnego kombajnu, tylko maczetę. I dodatkowo jeszcze mamy kilka ciekawych rzeczy związanych z produkcją, jak i sama uprawa tej rośliny, zakładanie plantacji. Dosyć ciekawie to wygląda. Mnie akurat bardzo to zainteresowało. Zacznijmy od szczegółów, zacznijmy od detali, bo te zostały w przypadku bananów już udostępnione. Etapy wzrostu i informacje. Wszystkie etapy wzrostu, cały cykl, bo będzie to taka pętla. Dosyć ciekawie się to prezentuje. Pierwszy etap wzrostu, drugi, trzeci. W czwartym etapie mamy już możliwość zbiorów. Później jest etap więdnięcia, jeżeli nie zbierzemy te zbiory, i odrastanie. Czy zawsze będą odrastały te bananowce, czy też nie? Zobaczymy, jak to będzie w praniu, bo na razie wygląda to dosyć ciekawie. Ale zacznijmy od pierwszego etapu. Ten etap kojarzyłbym z założeniem plantacji. To jest taki stan, kiedy zakładamy plantację. O tym zakładaniu plantacji za chwilę będziemy rozmawiali. Drugi etap wzrostu różni się od pierwszego tym, że chyba te bananowce są po prostu wyższe. Co istotne, mamy już kiście z bananami. W trzecim etapie te bananowce są, nie wiem czy wyższe, ale na pewno tych bananów jest więcej, a w czwartym, w momencie kiedy one już są gotowe do zbioru, po prostu widzimy tutaj zmianę kolorów tych bananów. W związku z tym wiemy, że jeżeli są trochę takie żółte, to już możemy je zbierać. Zbiór jest naprawdę tutaj przekozacki. Natomiast jeżeli nie zdążymy ich zebrać, wówczas one więdną i kwestia jest tutaj niewytłumaczona, jeszcze zagadkowa, co się później stanie. Najprawdopodobniej można takie drzewo ściąć, ponieważ żeby rozpoczął się nowy cykl, musimy ściąć, i tutaj przed chwilą powiedziałem drzewo. To nie jest drzewo tak naprawdę, to jest bylina. Ścinamy to i zaczyna odrastać. Tu jest właśnie ten etap, kiedy zaczyna odrastać ten bananowiec. Z powrotem wracamy do etapu pierwszego, jak gdyby etap wzrostu numer 1. Czyli mamy tutaj odrastanie. Dosyć ciekawa rzecz, trzeba przyznać. I to, o czym wcześniej mówiłem, bananowce to nie są drzewa. Tak naprawdę ten pień tutaj, on ma więcej wspólnego z trawą, w zasadzie tak, zdecydowanie, z trawą niźli z drzewem, ponieważ ten pień tak naprawdę to są bardzo ciasno upakowane liście, a może nawet nie tyle liście, co ogonki od tych liści, raczej tak mógłbym to powiedzieć. Można by porównać to też do takiego wyrośniętej takiej kukurydzy, który ten pień sobie ścinamy, ten niby pień ścinamy, ponieważ tutaj tak naprawdę bananowiec, a zwłaszcza te banany, które są tutaj, one rozmnażają się wegetatywnie, czyli z kłączy. W związku z tym najlepiej usunąć jest ten niby pień i później mamy te odrosty i cykl się znowu rozpoczyna. Bardzo ciekawa rzecz. Oczywiście z punktu widzenia Polski, gdzie tutaj hodujemy sobie świnki, uprawiamy ziemniaki, może to nie być jakoś ciekawego, ale przecież to jest Farming Simulator, rolnictwo i to jest uprawa hodowlana, bardzo ciekawa uprawa hodowlana, bardzo różniąca się od tego, co robimy w Polsce. Natomiast kwestia jest tego typu, ile zbierzemy tych bananów z hektara, bo tu okazuje się, że będzie to 15 400 litrów z hektara, jak widzicie. To jest maksymalny plon przy cenie średniej, co prawda, ale dla poziomu łatwego, na poziomie $750, okazuje się, że jakichś dużych kokosów nie będziecie zarabiać. Tutaj mówię o bananach, a tu jeszcze kokosy wrzuciłem. Zaraz Giant wrzuci jakieś kokosy. I wtedy będziecie zarabiać kokosy. Na kokosach może. Oczywiście, tak jak tu jest napisane, nie ma nasion, ponieważ sadzimy tą plantację. Czas wzrostu 7 miesięcy, czyli te wszystkie etapy wzrostu, jest ich tutaj 6 w cyklach 7-miesięcznych i sadzenie może odbywać się we wszystkie miesiące w roku, pod warunkiem, że gramy na mapie Catway. A dlaczego? Ponieważ na tej mapie jest dosyć ciekawa sytuacja z kalendarzem. Po pierwsze jest on odwrócony, a poza tym pory roku. Jest inna sytuacja z porami roku. W związku z tym tutaj jest napisane, że na tej mapie można sadzić, jak i również zbierać przez cały rok. Czyli może być tego typu sytuacja, że w ciągu roku zbierzemy sobie 2 razy z tej samej plantacji.
I to jest dosyć ciekawe. W związku z tym troszeczkę inaczej patrzymy na to, jak będziemy zarabiać, a poza tym tutaj będą istotne produkcję. Zaczekajmy jednak z tą dyskusją, w jaki sposób można tutaj zarobić więcej na uprawie bananów, ponieważ musimy najpierw zadać sobie pytanie, ile będzie kosztowało nas założenie takiej plantacji, a wydaje mi się, że to będzie dosyć kosztowne i będzie wymagało pewnego procesu planowania. Dosyć ciekawie to wygląda. Same bananowce i taki segment kosztuje 100 euro. Wcześniej mówiłem, że planowanie jest z hektara. Ciężko powiedzieć, ile z takiego segmentu będziemy mogli zebrać bananów. Ciężko powiedzieć, ile tych litrów w ciągu roku z jednego takiego segmentu uzyskamy, tak więc ciężko powiedzieć, ile ewentualnie jak sprzedamy te banany, będziemy mogli pozyskać pieniędzy. A to jest tylko i wyłącznie kwestia założenia plantacji. I same banany w tym przypadku nie wystarczą, ponieważ będziemy musieli wybudować tutaj taką kolejkę napowietrzną. Jeżeli uwzględnicie fakt, że pojedyncza kiść bananów waży kilkadziesiąt kilogramów, a wjazd ciężkim sprzętem na te wąskie międzyrzędzia, generalnie zniszczyłby glebę i ciężko by było to jakoś załadować i tak dalej, i tak dalej. Te przyczepy musiałyby być wąskie i tak dalej. Taka jest specyfika uprawy bananowców, że zbiór jest ręczny, ale do tego jest wykorzystywany właśnie taki system kolejki napowietrznej. Te elementy tutaj były już pokazane podczas FarmConu, tak więc już wiedzieliśmy, że będzie taki system, tak jak w rzeczywistości jest. Natomiast nie wiedzieliśmy jeszcze, jak on będzie tutaj zaprojektowany. Dodatkowo, oprócz tego, że mamy ten element kolejki tej napowietrznej, czyli taki jeden element będzie kosztował 100, to jak widzicie, to będzie jednak kosztowne. I jeszcze wymagana jest tutaj, aby była tego typu fabryka, gdzie będą banany myte i tak naprawdę tu będzie produkowany, będzie wytwarzany taki gotowy produkt, który można od razu sprzedać albo będzie półproduktem w produkcji innych ciekawych rzeczy. Przy czym należy zwrócić uwagę, że samo projektowanie jest też istotne. Pierwsza rzecz. Mamy posadzone te banany. Tutaj mają takie zielone kropki. Najprawdopodobniej bliskość tych kolejek mówi o tym, że będziemy mogli to zrobić w sposób automatyczny. Giant wspomniał, że oprócz ręcznego zbioru bananów, co jest bardzo ciekawe, można zrobić to w sposób automatyczny. Tak przynajmniej wspomniał, że pracownicy mogą zrobić coś takiego. Ale żeby to zrobić, to będzie trzeba jednak zaprojektować to w odpowiedni sposób. A mianowicie te kropki najprawdopodobniej muszą być na zielono. To oznacza, że ta kolejka musi być w miarę blisko tych bananowców. Dodatkowo ten system kolejki musi być połączony. Tutaj widzimy, że ta kolejka jest połączona między rzędzie, natomiast tutaj w tej sytuacji mamy tutaj tą kolejkę napowietrzną, natomiast jest napisane, że to nie jest połączone tutaj z tym miejscem, gdzie się będzie te banany myło. W związku z tym jest, co prawda niby teoretycznie będziemy mogli odebrać te banany i wrzucić na tą kolejkę, tylko że one i tak nie dojadą do tego. Tak więc tutaj ta czerwona linia mówi o tym, że po prostu nie ma fizycznego połączenia z tą sekcją, z tym miejscem, gdzie te banany się myje i przygotowuje ewentualnie do sprzedaży albo do przetwarzania. Tak więc będzie tutaj dosyć ciekawy proces. Dodatkowo tutaj mamy taką inną sytuację, troszeczkę inny sposób, czyli nie ma czegoś takiego, że ta kolejka jest dookoła, tylko raczej mamy tutaj te stacje, gdzie, może dlatego, że tutaj na długość poszli, tak, że tutaj mamy, te pole jest długie po prostu, w związku z tym mamy kilka tych stacji więcej. No i tutaj też widzicie, że możemy podłączyć to w dwa sposoby, tutaj nawet tu jest pokazane, ile to kosztuje, 1425. Czyli taką kolejkę tutaj jak sobie postawiliśmy, czyli to musiało być 14 elementów, a może nie, więcej tych elementów jest, tak więc rzeczywiście to mi się bardzo podobało, bo tutaj jest ten proces planowania, który ja bardzo lubię w farmingu, a który jest tutaj bardzo, bardzo rzadko spotykany. W związku z tym rozkminianie, jak to zrobić, żeby później się nie narobić, jest jak najbardziej rzeczą, którą ja lubię. Dodatkowo, nie wiem, czy zauważyliście, tutaj w tym miejscu mamy takie czerwone kropki. Czy to oznacza, że to jest takie miejsce, gdzie po prostu trzeba jeszcze by taką linię pociągnąć, ponieważ nawet ręczny zbiór nie będzie dostępny? Zastanawiam się. Ale tutaj chciałem zwrócić waszą uwagę, że o czym mówiłem, że są miejsca, gdzie te banany są takie zaznaczone czerwonymi kropeczkami. To oznacza, że są zbyt daleko od tej kolejki na powierzchni. Bardzo ciekawa sytuacja.
Tak więc założenie tej plantacji wydaje mi się, że może być kosztowne. W związku z tym będziemy musieli się też skupić na tym, żeby jak najwięcej wyprodukować tutaj z hektara. Bo oczywiście chodzi o to, żeby te banany tutaj sunęły tą kolejką maksymalnie duża ilość, żeby po prostu jak najszybciej zwróciły się te koszty wydane na założenie takiej plantacji. Tu jeszcze jest jedna kwestia, zobaczcie, będziemy musieli rozróżnić jeszcze albo rozwiązać taki problem, jeżeli ta kakaolejka przechodzi przez jakąś drogę. Być może nie ma tu kolizji i ciągnik sobie przejedzie. Zastanawiam się, jak to będzie z opryskiwaczami, bo one są dosyć wysokie, te, którymi tutaj będziemy stosować fungicydy. Tak więc jeżeli zrobimy objazd kolejką dookoła, no to nie wiem, jak tam będziemy mogli wjechać. Tak więc to są jeszcze pytania, ale nie chciałbym, nie chciałbym mieć odpowiedzi na wszystkie tego typu pytania. Dodatkowo ja mam tutaj takie wrażenie, że te banany nie są żółte, tylko zielone. Generalnie w sumie fajnie by było, gdyby były zbierane dwa rodzaje bananów. Te żółte raczej do przetwórstwa, a te zielone to na eksport. Tak więc to by było jeszcze fajniej, nie? No ale nie wiem, jak to będzie zrobione. Ja mam tutaj takie wrażenie, że one są zbyt zielone, nie? No ale to sobie może wmówiłem. Najważniejsze jest to, żeby a może to właśnie takie zielone powinny być. To właśnie, jaki to jest zieleń? Czy tam to jest wystarczająco zielone, czy bardziej żółte? No to już jest kwestia tego typu, jaką kto ma wadę wzroku. Dobra, najważniejsza jest jednak rzecz, żeby tutaj jeszcze, bo to mi się wydaje tak trzeci etap wzrostu, bo oczywiście są kiście i one są takie dosyć duże, obstawiłbym raczej trzeci etap wzrostu, być może drugi. No i tutaj jeszcze jest szansa, żeby te plony były wyższe, tak więc nawozimy. Zastanawiam się, ile takie jedno nawożenie daje wzrostu do plonów. Czy będzie jedno nawożenie, czy będzie ich więcej, czy będziemy mogli tutaj gnojowice, obornik. No już odpaliło mi się, tak więc zostańmy na razie tylko i wyłącznie przy nawozie. Mamy tutaj fajny sprzęcik do tego, jest ciągniczek, tak więc nawozimy, żeby osiągnąć coś takiego. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że one są gotowe do zbioru. No takie żółte troszkę, no i wydają się zdrowe, bo nie zostały porażone. Niestety czasami jest tego typu sytuacja, że takiego efektu nie uzyskamy. I nie wiem, czy to będzie jakaś kwestia związana z pogodą, losowo, czy po prostu na jakimś etapie zawsze wejdzie coś takiego, takie porażenie taką chorobą. Widać tutaj wizualnie, widać, że te banany no chorują. No i tutaj jest oczywiście, walczymy za pomocą fungicydów z tymi chorobami. I popatrzycie sobie, jak tutaj wyglądają te banany. Tutaj są chore, natomiast tutaj, w tym miejscu, po zabiegu, wygląda to lepiej. Zdecydowanie. Na następnym screenie tutaj też widzimy, że one są tutaj chore. Bardzo fajny screen, dokładnie wszystko tłumaczy co, jak i dlaczego. Mamy tutaj zdrową kiść bananów, ponieważ tutaj te fungicydy zostały dodane, natomiast tutaj nie. I tutaj potrzeba jest właśnie zastosowania takiego zabiegu. I tak się zastanawiam, czy to będzie losowo, czy to będzie na jakimś etapie wzrostu, czy będzie miała na to wpływ jakaś pogoda i tak dalej. Nie wydaje mi się, że to będzie jakiś taki zbyt zaawansowany system. Być może twórcy modyfikacji to w jakiś sposób ogarną. Giants raczej woli takie prostsze rozwiązania. No, gra jest dla dzieci robiona, tak więc nie wymagajmy i nie twórzmy tutaj nie wiadomo jakichś zbyt zaawansowanych rozwiązań. Natomiast, no fajnie by było, gdyby tu była jakiś czynnik taki statystyczny. Może wejdzie to choróbsko, może nie, jak będzie zbyt wilgotno i zbyt ciepło, to wejdzie i tak dalej, i tak dalej. Ale nie podejrzewam, żeby w podstawce coś takiego było. No i czas na bananowe żniwa, tak można by powiedzieć, które częściowo można zautomatyzować, ponieważ możemy te kiście bananów tutaj odprowadzać sobie za pomocą tej kolejki. Natomiast niestety nie ma żadnego tutaj kombajnu, Giants nie wymyślił coś takiego. Mamy tutaj maczetę, tak więc obcinamy te kiście, wrzucamy na tą kolejkę i te kiście sobie lecą do miejsca, gdzie będą umyte i przygotowane ewentualnie do późniejszego albo sprzedaży, albo przerobienia. Po tym jak zbierzemy te banany, zostanie jeszcze taka sytuacja, że będziemy musieli usunąć te niby pnie. I to jest dosyć dużo roboty tak naprawdę, bo zobaczcie, z tą maczetą się tutaj troszkę trzeba będzie narobić, tak więc obrządki w przypadku koni to będzie pikuś w porównaniu do tego, ile tu będzie roboty. Tak więc będzie taka możliwość najprawdopodobniej z tego, co się dowiedziałem, że tutaj pracownik będzie mógł pracować. Mało tego, przy zakładaniu plantacji też będzie mogli to zrobić w sposób bardziej zautomatyzowany,
ustalając pewne parametry. Dzięki temu no nie będzie to jakimś dużym wyzwaniem, chociaż pewnie ja na pewno się pokuszę, żeby samemu coś tam zaprojektować. Nie wiem, jak to będzie później działało. Tak jak powiedziałem, musimy usunąć te niby pnie, ponieważ żeby rozpocząć nowy cykl, no to one muszą być skrócone. Jak tutaj widzicie, są naprawdę mocno skrócone i tutaj już odrasta nowy bananowiec i rozpoczyna się nowy cykl. Tak więc no, kluczowym będzie, żeby po zbiorach jak najszybciej pozbyć się tych bananów, tych bananowców może raczej, żeby rozpocząć nowy cykl. Dzięki temu w ciągu 1 roku będziecie mogli zebrać 2 razy na przykład banany, no i w związku z tym opłacalność będzie wyższa. A żeby mówić o opłacalności, to wydaje mi się, że ten budynek będzie kluczowy. To jest takie wąskie gardło. Ten budynek to jest taka myjnia bananów. Widzicie, te banany sobie lecą tutaj, wpadają. Kwestia jest tego typu, jaką ma wydajność ta fabryka, ile hektarów potrafi obsłużyć, czy tutaj będziemy musieli jeszcze dodać jakieś materiały eksploatacyjne, jakieś kartony, jakąś folię do owinięcia. Jest jeszcze kilka pytań. Oczywiście w sumie nawet nie oczekuję, żeby Giants to wszystko dokładnie wytłumaczył, ale jak widzicie, ten budynek jest kluczowy. Dlaczego? Ponieważ tutaj jest rozrysowany cały schemat tych łańcuchów produkcyjnych związanych z bananami. Tak jak wcześniej wam mówiłem we wcześniejszym materiale, jest tutaj dużo różnych ciekawych rzeczy. Ale wszystko zaczyna się od tego budynku. To ten budynek wytwarza tego typu banany, które są albo bananami, które można sprzedać, albo można jeszcze je przerabiać. Możemy je przerabiać w takiej suszarni, wtedy mamy jeszcze tutaj możliwość i w sumie fajnie to wygląda, bo będziemy musieli mieć gdzieś pszczoły, czy coś takiego, żeby produkować takie chipsy bananowe. A więc dosyć ciekawie tutaj wygląda. Jeżeli będziemy mieli mleczarnię, w sumie raczej mleko, no w sumie też mleczarnia jest potrzebna, no to będziemy mogli wyprodukować sobie takie bananowe mleko. W przypadku bardziej zaawansowanym mamy tutaj fabrykę do tworzenia różnych konserw i tak dalej. Generalnie w tej fabryce będą produkowane. Podejrzewam, że to jest takie standardowe również, jak i jeżeli dodamy tutaj cukier, a cukier będziemy najprawdopodobniej uzyskiwać z trzciny cukrowej, a przynajmniej ja taki mam plan. Jeżeli na przykład dodamy jeszcze olej, to będziemy mogli mieć na przykład pieczone banany. No jeszcze inne ciekawe rzeczy, jakieś batony z bananami, tutaj jest jakiś dżem bananowy. Tak więc widzicie, ile tych opcji jest. Dodatkowo będziemy mogli wyprodukować chleb taki bananowy. Tak więc tutaj już jest chyba najwyższy poziom wtajemniczenia, bo tutaj jeszcze jajka, mąka, masło, mleko i cukier. Tak więc, i to jeszcze mleko musi być butelkowane. A więc dosyć, no, wtedy naprawdę mnóstwo rzeczy musimy tutaj odpalić i żeby wyprodukować ciasto bananowe, no to trzeba będzie naprawdę dużo rzeczy różnych ciekawych zrobić. I chyba jeżeli będę grał na tej mapie, to będzie mój taki cel, aby odpalić te wszystkie produkcje. To na pewno dużo czasu zajmie. I jak widzicie, z takich bananów, które na samym początku mówiłem, że jeżeli będziemy je sprzedawali w takiej cenie, jakiej tam widzieliśmy, no to będzie naprawdę bardzo długo nam się zwracała ta plantacja. Natomiast liczę, że jeżeli będziemy mogli to przerobić na tak dużo produkcji, no to będziemy mogli zarobić zdecydowanie więcej. No więc tutaj plantacja tych bananów jest dla osób, które raczej planują tutaj je przetwarzać. Oczywiście Farming Simulator każdy gra jak uważa, natomiast wydaje mi się, że to ma większy sens. No i tutaj mamy fabryczkę, w której będziemy mogli przerabiać te banany na dżem, batony jakieś i coś tam jeszcze, smażone banany. Jak widzicie, przywozimy banany w takich kartonach. Jeszcze mamy jedną, to jest mleczarnia tutaj. I tutaj, żeby zrobić sobie mleko bananowe, które tutaj chyba już nawet stoi sobie, widać. A tam jest beczka z mlekiem, no to będziemy musieli nabyć ją chyba. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Na samym końcu mamy jeszcze kilka tutaj produktów. Nie wiem, czy to są wszystkie produkty, ciężko mi powiedzieć. Chyba większość z nich jest tutaj. Nie ma, chyba mleka nie ma tego. Nie, to jest chyba to mleko bananowe. A więc dla tych, którzy lubią robić produkcję, produkować, no to wydaje mi się, że banany i w ogóle te DLC będzie atrakcyjne, bo w przypadku kawy też pewnie będzie tam dosyć ciekawie, a uwaga, jeszcze w tym tygodniu będziemy omawiali alpaki i tam też podejrzewam może być
ciekawie. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Wydaje mi się, że no te banany z mojej perspektywy są ciekawe. Ja rozumiem, że tutaj wielu z was będzie zawiedziona i tak dalej, że to nie jest wasze DLC, no ale jeżeli wiecie, że to jest DLC dotyczące Ameryki Południowej, to co wy się tutaj spodziewaliście, że co, żyto będzie rosło, że wam bizona i ciapka wstawią? No nie, no jeżeli ktoś miał takie oczekiwania, no to powiem szczerze, jesteś naiwną osobą. Trzeba to powiedzieć, jeżeli nikt jeszcze tego nie powiedział, no to ja jestem pierwszy. Ja nie mam z tym żadnych problemów, jak widzicie. Trzeba mieć jednak pod uwagę, że no jeżeli mapa jest w typie południowoamerykańskim, no to nie możemy się spodziewać nic, co by było bliżej na przykład naszych klimatów. Niedawno mieliśmy dodatek w naszych klimatach. Moim zdaniem to było wielkie zmarnowanie szansy. Moim zdaniem słaby dodatek był i mapa. Tak więc na kilka lat nie ma szans, że coś dostaniemy w naszych klimatach, bo jeżeli mamy już jakąś szansę, to jest spieprzona. Tak więc jeżeli ktoś liczył na coś takiego jak Ursus DLC, dodatek, no to się chyba już nigdy nie powtórzy w historii Farming Simulator. W takim negatywnym trochę nastroju kończymy ten materiał. Liczę, że następne będziemy mogli zakończyć bardziej pozytywnie. Dobra, to tyle, na razie.